Witam wszystkich z tej strony Ulot. Jesteśmy dzisiaj na nagrywanku. Zresztą jak widać jesteśmy w warsztacie, więc będziemy zajmowali się rzeczami serwisowymi. I żeby nie przeciągać, bierzemy się do roboty. Czym się dzisiaj zajmiemy? Przede wszystkim dzisiaj mamy do instalacji i do pokazania Wam oczywiście nowy układ od Peruna. Jest to układ do P90. Czyli jest to układ, który bazuje, jeżeli chodzi o wykrywanie spustu, na zasadzie czujnika Hala, który wykrywa pole magnetyczne. Natomiast selekcja ognia i wykrywanie cyklu już opiera się na jakichś tam czujnikach optycznych, przynajmniej tak zazwyczaj było. Niestety nie wiem jeszcze, jak to jest w P90, bo powiem Wam szczerze, sam jeszcze tego nie rozpakowywałem. Jest to układ, który wyszedł razem z układem do AUG i AUG już żeśmy recenzowali ten układ i on się sprawdził bardzo fajnie. Chodzi bardzo fajnie, Karaś jest niesamowicie zadowolony z tego, jak działa, jak to się prezentuje. Liczę, że to samo będziemy mieli tutaj i Sławek też będzie mocno szczęśliwy, że dostanie takie cudo do swojej repliczki. Przy okazji w jego repliczce, czyli w P90, w tym cudzie, co niedawno też było na recenzji, zrobimy od razu taki podstawowy tuning, żeby zbliżyć to do 350 fps, do takiego powiedzmy limitu CQB. Zrobimy pewnie short stroke'a, może wstawimy troszkę szybszy silnik, zobaczymy jak to wyjdzie. Nie ukrywam, że liczę, że coś tutaj nam się ciekawego uda zbudować. Dzisiaj najważniejszy jest tak naprawdę układ Perun. Perunik przyjeżdża do nas oczywiście jak zawsze, jak każdy układ, czyli w klasycznym białym opakowaniu z logiem Peruna, z opisem co to za układ. Oczywiście tutaj jest zaznaczenie, że P90 forma RUI standard. Dobrze, że mamy Marujca P90, bo może być problem z niektórymi, na przykład z Krajtakiem albo z Nowriczem, że może to nie do końca pasować, więc na to zwracam uwagę. Co znajdujemy w pudełeczku w środku? Pierwsze co znajdujemy to kartka z naklejkami. Mamy tutaj z jednej strony mamy naklejki do programowania i tak dalej. Mamy z drugiej strony naklejkę, bo to też w sumie jest naklejka, tylko nie możemy tego oderwać, że tak powiem, znaczy musielibyśmy to naciąć, ale są to po prostu QR kody do odnalezienia instrukcji. I dalej mamy też zestaw naklejek od Peruna, jakby ktoś chciał sobie na replikę nakleić Powered by Perun i tak dalej. Potem mamy woreczek z płytką drukowaną. To będziemy oczywiście pokazywać dokładnie już na blacie. Jest to chyba ta środkowa część układu, ta najważniejsza. I pod spodem mamy woreczek z dość dużą ilością innych części. I jest tych części w sumie, z tego co widzę, jeszcze więcej niż mieliśmy w AUG. Bo jeżeli dobrze widzę, to tu mamy 3 płytki drukowane jeszcze, poza tą tutaj, więc naprawdę sporo rzeczy. To ja Wam zaraz bardziej na blacie pokażę, no bo wiadomo, tutaj nie wszystko będzie ładnie widać. No i ostatnia rzecz, którą mamy w opakowaniu, to jest karta do programowania. Też od Peruna oczywiście, to zawsze do zestawów Peruna jest. Macie tutaj wszystko, programowanie i tak dalej. Co fajne, ta karta jest uniwersalna i do AUG i do P90. Tak zestawik wygląda. Zaraz będziemy się brali powoli za jego instalację. Mam nadzieję, że nie będzie to jakieś bardzo skomplikowane i pójdzie nam dość łatwo i sprawnie. A ja przy okazji oczywiście zrobię pełny tuning tego pięknego cuda technologii od Tokio i mam nadzieję, że wykrzesamy z tego trochę więcej osiągów niż to w tej chwili ma, bo to generuje 0,7 Joula. No i ta reakcja na spust też jest taka, no jest. Dobra, no to co? To bierzemy się do roboty. Zaczniemy najpierw od tego, co mamy w opakowaniu. Pierwsza rzecz, najważniejsza, jest to płytka kontrolna. Ta największa, która pójdzie gdzieś tam przy gearboxie. Ma ona oczywiście podłączenie do baterii, na T-Connect mamy tutaj podłączenia do silnika, plus na niej znajdują się tutaj wtyczka do triggerboardu, tutaj ładnie opisane, i do control board, też opisane tutaj pod kablami, może być to troszkę słabiej widać, ale też jest opisane jak najbardziej. Ta płytka wykrywa cykl na troszkę innej zasadzie niż standardowo Perun. Zazwyczaj Perun wykrywał to na bazie wykrywania, jak obraca się zębatka tłokowa. Tutaj niestety nie. Tutaj będziemy mieli to rozwiązane pośrednio na zasadzie dźwigni, czyli coś w rodzaju przerywacza, który znajduje się na zewnątrz gearboxa i łączy zębatkę tłokową z tym układem. I tutaj mamy właśnie element, który odpowiada nam za wykrywanie właśnie tego cyklu. Tu mamy też miejsca ewentualnie pewnie, którymi będziemy przykręcać to do gearboxa.
I tak naprawdę, jeżeli chodzi o główny element, to tyle. Karta do programowania standardowa, identyczna jak w AUG, zresztą tutaj opisane P90 AUG, więc tryby ognia są identyczne. Naklejki z instrukcją obsługi, z programowaniem takim podręcznym i jakieś tam naklejki. I teraz druga, najważniejsza rzecz, czyli zawartość tego woreczka strunowego, w którym mamy jeszcze trochę elektroniki i różnych dziwnych rzeczy. No, otwierać. No, trochę tego mamy. Mamy dwa przewody, które będą nam łączyć tą główną płytkę z płytkami właśnie triggera i control. Lecą na górę. Dalej mamy element, który będzie gdzieś przykręcony do body. Obstawiam, że w okolicy spustu. Jeszcze nie wiem dokładnie, gdzie to będzie. Jeszcze nie czytałem dokładnie instrukcji. Jest to element wykonany z jakiegoś tworzywa. Zresztą tak jak większość tych elementów w Perunie. Mamy tutaj kontry imbusowe, mamy imbusowe śruby dość duże, które są wkręcone w nakrętkę. Ciekawe, ciekawe. Zobaczymy, jak to będzie działać. Autentycznie jeszcze tego tematu nie znam. Dalej mamy element, który zazwyczaj przykręca się do spustu, czyli mamy tutaj magnesik, oczywiście logo Peruna i to, w jaki sposób będziemy prawdopodobnie przykręcać do elementu spustu, żeby nam wykrywało pracę spustu. Dalej mamy zestaw śrubek różnych różnistych z podkładkami, z nakrętkami. Może wysypię na dłoń chociaż. O, mamy taki zestaw, prawdopodobnie będą nam gdzieś tam potrzebne, zakładam. Dalej mamy ramię, które będzie nam odpowiadało za wykrywanie cyklu pracy zębatki. Co ciekawe, mamy tutaj jakąś kontrę do regulacji. Prawdopodobnie będziemy na bazie tej kontry mogli regulować, jak pracuje nam, w zależności jaką mamy zębatkę, jak wysokie mamy tam ten mimośród i tak dalej. Więc to jest też fajna opcja. Tu mamy prawdopodobnie montaż do śruby. Tutaj też mamy otwór, ciekawe do czego. Nie jestem pewien, bo nie są w żaden sposób nagwintowany, więc prawdopodobnie będziemy się później o tym dowiadywać. Tutaj też mamy miejsce, jak się domyślam, na śrub, na sprężynkę. I ostatni element to jest znowu woreczek z elektroniką. Tu jest troszkę więcej niż było zazwyczaj, no bo zazwyczaj mamy tylko tą płytkę w standardowych hybrydach i tak dalej. Tutaj mamy natomiast taką płytkę, support board do P90 z takim ładnym P90 tutaj wydrukowanym. Ona nie ma w sobie żadnej elektroniki, jest po prostu kawałek płytki, takiej jak płytka drukowana, ale nic w niej tak naprawdę, żaden prąd przez nią nie przechodzi. Dalej mamy płytkę trigger board. Tu mamy oczywiście znaczek, jak będziemy musieli zgrywać nasz spust z tym w punkcie zerowym. Tu są pewnie jakieś czujniki Hala i plus takie dość podstawowe ścieżki, czyli i wyjście do podłączenia do układu elektronicznego. Czyli ta płytka jest bardzo prosta, nic tutaj jakiegoś takiego bardzo skomplikowanego. I ostatnia rzecz to jest ta płytka kontrolna, czyli tak naprawdę tu mamy umieszczoną diodę. Tak, i przycisk do ustawiania trybów, do programowania i tak dalej. I ta płytka zazwyczaj jest umieszczona gdzieś z tyłu repliki, tak żebyśmy mieli do tego dość łatwy dostęp, żebyśmy mogli tą replikę programować. No to bierzemy się za instalację i tak naprawdę zaczynamy od rozkręcenia P90, potrzebujemy wyjąć z niego kilka rzeczy. Podstawowa rzecz, najpierw musimy zdjąć górną część body. Czyli po prostu wciskamy przycisk, wysuwamy, ona wychodzi do przodu, zresztą jak to widzieliście na recenzji. Kolejna rzecz, jaką musimy wyjąć, to gearbox. Tutaj mamy, nie wiem czy to będzie widać, dwie śrubki, które musimy wykręcić. Dobra, płytka nam już niepotrzebna. O ile się nie mylę, to do niej będziemy przykręcać zaraz control boarda, znaczy zaraz, no pewnie pod koniec już budowy. I tak naprawdę, o, wow. Wyjmujemy gearbox cały, z tym, że nie wiem czy było widać, że mi wypadło, tutaj z tyłu mamy takie wkładki metalowe, które odpowiadają za trzymanie nam śrub, które trzymają gearbox. Zwróćmy uwagę, żeby ich nie pogubić, bo zgubienie ich może być dość problematyczne. Ja je może sobie zdemontuję na razie, bo nie będą mi na razie do niczego potrzebne. I teraz musimy wyjąć jeszcze tutaj te ramię, które łączy nam spust z przyciskiem tutaj na gearboxie. I żeby tego dokonać, musimy, o ile się nie mylę, podważyć ją tutaj. Tak, dokładnie. Czyli podnosimy to i możemy cały ten element wysunąć do przodu, do tyłu przez kolbę
nie jest to nam już do niczego potrzebne. To możemy sobie odłożyć na bok całkowicie. I tak naprawdę mamy replikę wstępnie rozebraną i możemy brać się za instalację już elektroniki w sumie chyba. Teraz zrobimy małą przerwę, bo jako, że praktycznie do instalacji Peruna nie potrzebujemy otwierać gearboxa, a nie chciałbym go teraz zainstalować, a potem musieć go demontować, więc najpierw zrobię sobie mechaniczną część tuningu tej repliki, a później zajmiemy się tak naprawdę instalacją już samej elektroniki. Jeszcze może tylko jedna rzecz. Jeszcze pokażę Wam, jak zdemontować tą elektronikę, która nam jest niepotrzebna. Przede wszystkim odłączamy kable od silnika. Pyk. Dwie wsówki, żadna filozofia. Następnie mamy śruby typu Torx, które trzymają nam tutaj płytkę. O. I tak naprawdę mamy zdemontowany cały układ elektroniczny, którego już po prostu nie będziemy w ogóle wykorzystywać. Ja ewentualnie może go tylko użyję na szybko do jakichś testów, żeby sprawdzić, czy to wszystko działa poprawnie. Odkładamy sobie to na bok. Jeszcze od razu Wam pokażę też. Tutaj mamy ramię przerywacza oryginalnie. To jest przerywacz. To też demontujemy, będziemy go zastępować innym elementem, który działa na podobnej zasadzie, ale będzie informował po prostu układ o ruchu zębatki, ale on będzie kompozytowy. Dobra, teraz muszę jakoś to wyjąć, żeby nam nie odleciała sprężynka, bo obstawiam, że sprężynka będzie nam potrzebna. I w ten oto sposób mamy już wszystko rozebrane, co musimy przygotować sobie do instalacji MOSFET-u, a ja w tym czasie zajmuję się deinstalacją pozostałych części. Gearbox już odrobinę drapnięty, co prawda nie jestem pewien, czy nie będę jeszcze zmieniał silnika, zobaczymy, co powie właściciel. Może damy tutaj coś po prostu lekko szybszego. Jest zrobiony short stroke, są nowe zębatki, łożyska daliśmy już metalowe, stalowe, od Guardera dedykowane. No ale teraz bierzemy się za montaż tak naprawdę najważniejszej rzeczy, czyli układu MOSFET. I pierwsze co, to musimy przykręcić tą główną część do samego gearboxa. W zestawie dostajemy śrubę dość długą, która ma na sobie taką tuleję dodatkową oraz podkładkę i nakrętkę. I na razie skorzystam właśnie z tej śruby. Tą śrubą przykręcamy cały układ do gearboxa. Zazwyczaj w tym gearboxie śruba, która skręca te dwie połówki, była przykręcona z tej strony. Dlatego mamy gwint tylko z tej. Na co zwracam uwagę, mamy gwint z tej strony, gdzie będziemy przykręcać układ, co by powodowało, że tak naprawdę ta śruba nie będzie ściskała połówek gearboxa razem. Dlatego mamy nakrętkę i tą tuleję, żeby to właśnie ścisnąć. Naprawdę widzę, że jest tu troszkę problem z tym, żeby to w ogóle skręcić. Dlatego, bo nie jestem pewien, ale tutaj chyba śruby były o tak zwanym grubym gwincie. Nie było to tyle śruba, co wkręt, można wręcz powiedzieć. Dlatego teraz musimy to wręcz przegwintować. To jest M3 gwint. Ja nie wiem, czy ja sobie po prostu nie nagwintuję tego. Dobra, nagwintujemy sobie to, tak jak to powinno być, na standardowy gwint M3. No niestety w tym momencie troszkę to utrudnia zadanie, bo jeżeli ktoś będzie miał w tym miejscu, tak jak ja, te grubozwajowe gwinty, o tak, bo tutaj standardowo była taka śruba, widzicie? Gruby zwój, bardziej przypomina wkręt niż śrubę i dlatego ja sobie przegwintowuję, tylko że no bądźmy szczerzy, nie każdy, kto będzie to montował, może mieć dostęp do gwintownika M3. Teraz zobaczmy, czy śruba nam się będzie wkręcać. No, teraz śruba nam wchodzi praktycznie bez oporów. Bardzo dobrze. Długa śruba, więc jest co kręcić. I teraz musimy zainstalować dźwignię przerywacza. Tą plastikową, którą mamy dołączoną do zestawu. Mamy ją, używamy oryginalnej śrubki, która była w replice. Uwaga tylko taka, że trzeba sprawdzić, czy na pewno to wszystko nam chodzi prawidłowo, czy na pewno nie przyciera gdzieś, nie blokuje się, musi to chodzić płynnie. Teraz musimy użyć sprężynki, która też była oryginalnie, i zamontować ją w tym samym miejscu, gdzie ona tutaj była przy starym przerywaczu. O. Jeszcze raz sprawdzamy, czy wszystko pracuje jak powinno.
Czyli pierwsza rzecz zrobiona. Teraz przechodzimy na drugą stronę i tutaj montujemy właśnie tuleje oraz nakrętkę z podkładką, którą mamy tutaj w zestawie. Jest to nakrętka 6, więc może być nawet ryzyko, że nie każdy będzie miał taki kluczyk. No więc zwracam uwagę, że też warto to mieć. Kontrolujemy to, żeby się nam nie odkręciło i tak naprawdę to mamy przymocowane. Czyli płytka siedzi na swoim miejscu, nie rusza się. Wszystko mam gotowe. Możemy jechać dalej. Następnie mamy z użyciem tych dwóch śrub, które też dostajemy do zestawu, zabezpieczyć gearbox. Ja co prawda wstępnie gearbox skręciłem tutaj, używając oryginalnej śruby. I ja tutaj zostanę przy oryginalnej śrubie, ze względu na to, że tutaj znowu mamy gruby gwint i to też będę musiał przegwintować, więc wracamy do gwintowników. Teraz przynajmniej będzie to krótsze, więc pójdzie to prawdopodobnie szybciej. Dobra. Przegwintowane, wkręcamy śrubkę z jednej strony i wkręcamy ją z drugiej, znaczy wkręcamy nakrętkę z drugiej z podkładeczką i dociskamy kluczem. Miejsca dość mało, więc robi się to średnio wygodnie. I teraz kolejna rzecz, jaką mamy zrobić, to musimy podłączyć silnik. Oczywiście minus do minusa, plusik do plusa. Ja tutaj też nie będę kombinował, żeby jakoś tutaj kabel przeprowadzić, bo oryginalnie kabel przechodził tędy. Tutaj przez ten otwór. Ale wydaje mi się, że to nie będzie takiej konieczności w tym wypadku. Mamy silnik podłączony. Nie ma tego w opisie, ale na zdjęciach od razu widać, że już są podłączone kable, które mają łączyć główny układ z płytką spustu i płytką kontrolną. Kabelki są tej samej długości, więc nie ma różnicy, który gdzie pójdzie. Czyli jak mamy to tak zrobione, tak jest to przygotowane, to teraz musimy włożyć to do boty. Co ważne, musimy tutaj przeprowadzić ten kabel, co jest bardzo kluczowym elementem w tej chwili. Tym bardziej, że no powiedzmy sobie szczerze, nie ma tam za wiele miejsca. W instrukcji zalecają, aby robić to mając gearbox i body do góry nogami. I tak widzę, że to nie będzie takie proste, jakbyśmy chcieli, bo trafienie tym kabelkiem tam na miejsce jest dość trudne. Ok, udało się. Co prawda trochę kombinowania z tym było. Sprawdzam, czy kabel idzie tak, jak zalecają na instrukcji. Kabel powinien wychodzić, widzicie, w ten sposób. Czyli po lewej dolnej stronie gearboxa. Natomiast ja widzę, że muszę jeszcze poprawić wobec tego jeszcze kabelek z tyłu, bo mi się ułożył nie tak, jak powinien. Obydwa kabelki już są tak, jak być powinny. Kabelek z tyłu wygląda to tak. On tutaj jest dość luźny. Tu mamy wtyczkę od zasilania. Kabelek z przodu wystaje nam tutaj. I tak jak już pokazywałem, idzie nam tutaj dołem przy gearboxie. Kable przeprowadzone, to teraz mamy zainstalować tylną płytkę kontrolną i połączyć to wszystko razem. Teraz musimy włożyć stopkę, która trzyma nam na miejscu cały gearbox. Tylko tak, taka uwaga. Najpierw musimy wsunąć tutaj naszą płytkę kontrolną, ze względu na to, że jak ją wstawimy całą tą płytkę, to już nie jesteśmy w stanie wcisnąć na nią tej naszej od peruna. Więc układamy kabelki. Płytka. Hop. Hop. I wszystko jest na swoim miejscu. I teraz musimy to przykręcić dwoma śrubami. Tutaj. Tak, które zepną to wszystko razem. W zestawie mamy dołączone dwie śruby, które mają to wszystko trzymać. Tylko oczywiście ja zapomniałem wkręcić swoją podkładkę, do której tak naprawdę będziemy przymocować te śruby. No, gwinty na szczęście pasują, więc muszę się cofnąć kawałek. No i teraz musimy to wszystko skręcić już w całość. I mamy płytkę na swoim miejscu, co ja trochę poprawię i muszę teraz do niej podpiąć nasz kabelek.
Udało się, aczkolwiek zajęło mi to sporo więcej czasu i taka moja rada, jak będziecie sami to robić, to najpierw podłączcie sobie płytkę, potem to wszystko skręcajcie, bo dostęp jest bardzo słaby i tutaj palcami cokolwiek podpiąć jest masakra. Ale dało się zrobić. Nie chciałem się tego wszystkiego odkręcać, więc to mamy, powiedzmy, zakończone. Kabelki ułożone w miarę. Kabelek zasilający mamy tutaj, więc lecimy dalej. Teraz zostało nam to tak naprawdę montaż zespołu spustu. I teraz powiem wam tak. Nigdzie na instrukcji nie ma praktycznie dobrze opisanego, co zrobić dalej, niestety. Bo jest, że to przykręć do spustu i ogólnie skręć to wszystko, a to przymontuj. Super, naprawdę świetnie. Szkoda tylko, że nie napisali, co ja mam zrobić z tym. Gdzie to powinno się znajdować, gdzie to powinno siedzieć i tak dalej. Spust mamy tutaj. Aż specjalnie przejrzałem instrukcję 2 razy. Nigdzie nie ma napisane, co i gdzie umieścić to. Niestety trzeba się tego domyślać, więc to jest taka uwaga do Peruna, poprawcie to, bo okej, ja wpadnę na to, gdzie ma to być, ale są ludzie, którzy mogą tego nie ogarnąć. Musimy zdemontować te śruby, które są do tego przykręcone. I tą płytkę umieszczamy tutaj. Tutaj w dole, o tu, moment, ja wezmę jakiś ten. Są takie wypustki dwie, z jednej i z drugiej strony. I one mają wejść tutaj w to nacięcie. O. I siedzi to jak ulał, idealnie, ani drgnie, więc mam nadzieję, że nie wypadnie. Domyślam się, że będzie to też trzymane dodatkowo przez górną połówkę gearboxa. I teraz musimy sobie przymocować triggerboarda. Zaczynamy od dopięcia do naszego układu sterującego, czyli po prostu wtyczka. Tutaj, zobaczcie, tu jest taka listewka, pod którą musimy to wsunąć. I to powinno się przesuwać nam przód, tył na tej kontrze imbusowej. Ta kontra imbusowa jest dla nas prowadnicą, widzicie? Podobne działanie robimy z drugą tą płytką wspierającą, która idzie na drugą stronę. I teraz powinniśmy tak naprawdę przykręcić ten element spustu z magnesikiem. On tu ma strzałkę, zwróćcie na to uwagę. I go przykręcamy tutaj do tego elementu o końcówki spustu na wysokości tutaj tego podwyższenia. Widzicie? Tu jest podwyższenie i tu mamy ten element, do którego mamy to przykręcić. On z jednej strony tutaj od środka, od tyłu gearboxa powiedzmy, od tyłu repliki jest wyokrąglony. I tutaj też mamy wyokrąglenie, które ma to złapać. Więc po prostu wsuwamy. Hop. I teraz musimy to przykręcić. Co nie ukrywam, też nie będzie takie proste, bo dostęp jest raczej trudny. A ja nie widzę u siebie imbusa z kulką w tym rozmiarze. Ok, płytka przykręcona. I ona się porusza, jak widzicie, ten element porusza nam się razem ze spustem. Zrobimy małego zooma. O, widzicie? Porusza nam się razem ze spustem. Ten element, on musi być sztywny, on nie może się ruszać. Nie możemy być w stanie go ruszyć. I teraz, jeżeli jest maksymalnie zluzowaną, to musimy dokręcić tak płytkę tą, czyli płytkę triggera, śrubą, którą mamy tutaj oczywiście w zestawie, ale musimy tak to przykręcić, żeby te strzałeczki się ze sobą zgadzały. Czyli tu mamy małą strzałeczkę i tu mamy małą strzałeczkę. I one muszą się ze sobą zgrywać. I fajnie było, jakbyśmy mniej więcej na tym samym poziomie przykręcili płytkę tą drugą, wspierającą support board. Co prawda, przyznam się szczerze, nie wiem jaki jest jej cel, ale zakładam, że jakiś jest. A, dobra, wiem jaki jest jej cel. Ona jest przykręcona do tego elementu na dole po to, żeby ten element nie wypadł, bo będzie się wtedy na zasadzie tej płytki opierał nam się o tą tutaj nadlewkę. Czyli mamy praktycznie to zrobione. Spust chodzi nam płynnie, nie obciera. Strzałeczki się schodzą. Więc mamy praktycznie zainstalowane, wszystko podłączone, więc zaraz chyba będziemy mogli powoli brać się za jakieś pierwsze testy, programowanie i tak dalej. A przede wszystkim za kalibrację, bo pewnie to też będzie ważne. Jeszcze jedna rzecz, bo ja w tej chwili mam tutaj odrobinę luzu. Jestem w stanie cały ten element podnosić do góry.
On musi siedzieć sztywno. I po to między innymi są te dwa imbusy. To są 1,5 mm imbusy. I mamy je wkręcać po pół obrotu każdy, aż oprą się one z drugiej strony i uniosą nam tą płytkę na tyle, że ona się w pełni usztywni. Czyli nie robią one nam tylko za prowadnicę, ale też kontrują nam w miejscu, bo to nie może się ruszać. Jeżeli nam się będzie ruszać, no to będzie lipa. Tylko pamiętajcie, żeby było równo i z jednej i z drugiej strony. Dobra, wszystko wygląda, że jest sztywno, siedzi na swoim miejscu i gotowe. I możemy przechodzić do tak naprawdę jakichś testów i chyba kalibracji spustu, bo od tego zaczniemy. Czyli zaczynamy od oczywiście kalibracji spustu. Jest ona przedostatnią funkcją na płytce, tutaj na tej karteczce instalacji. I żeby ogólnie przejść do programowania jakiegokolwiek, to musimy najpierw oczywiście podłączyć replikę do prądu. Użyjemy do tego baterii 11.1. Mamy jedno piknięcie. I replika po podłączeniu tam zaświeciła dioda. Teraz, aby przejść do kalibracji, musimy 2 razy nacisnąć przycisk z tyłu. Mamy zielony. Mamy jedno krótkie, jedno długie piknięcie. Jest to informacja o tym, że jesteśmy w trybie semi-auto, ale na razie nas to nie obchodzi. Klikamy sobie przyciskiem, aż dojdziemy do trybu kalibracji spustu i jest to fioletowy z niebieską, fioletowa dioda z niebieską świecąca się na zmianę. O. I to jest tryb kalibracji spustu, czyli mamy fioletową i niebieską diodę. Wciskamy teraz spust. Oczywiście musimy go mieć odblokowanego. Wciskamy go do oporu, aż i trzymamy go przez przynajmniej kilka sekund, aż usłyszymy, że replika przejdzie do trybu kalibracji i zobaczymy białą diodę. Będzie się świecić tylko biała. Był sygnał, świeci nam się biała dioda. Nie wiem, czy to tak widać, ale to jest biała dioda. Więc ja teraz ustawiam selektor na blokadę. Wciskam spust do oporu i jednocześnie będę musiał nacisnąć przycisk, kiedy już spust będę trzymał do oporu. Ok. Puszczamy spust. Mamy teraz niebieską diodę. Przestawiamy tryb ognia na ogień pojedynczy i powtarzamy proces, czyli przyciskamy z całej siły spust do oporu i wciskamy potem diodę. Znaczy nie diodę, tylko przycisk. Świeci nam się teraz czerwona dioda. Czyli robimy to samo z auto. Przestawiamy tryb na automatyczny. Wciskamy spust do oporu i wciskamy przycisk. I spust został zaprogramowany. Zobaczmy, czy działa. Mamy blokadę. Nie strzela. Przestawiamy na tryb pojedynczy. Jeżeli nawet wcisnę do końca, to nie strzelam dalej. Ten dodatkowy dźwięk, który nam się pojawia, to jest system zwolnienia sprężyny po ostatnim strzale, czyli jeżeli na semi przytrzymamy spust tak jakby załączony przez dłuższy czas, to nas informuje sygnałem dźwiękowym, a potem oddaje strzał na maksymalnym active breaku, aby na pewno zluzować sprężynę. Następnie przechodzimy na tryb automatyczny i zobaczmy, tu mieliśmy semi. Oczywiście, jeżeli lekko wciśniemy spust, to mamy tylko tryb pojedynczy. No, to tego nie zmienimy. Oczywiście, w tym momencie, powiedzmy mając na trybie auto, możemy sobie czułość ustawić ten zakres pracy spustu niezależnie od tego selektora. Możemy to sobie ustawić jak chcemy. Możemy ustawić, że semi jest dosłownie na milimetrze, a auto jest zaraz dalej. To już jest kwestia nasza. Ale jeżeli ustawiamy to tak jak kalibrację tutaj robiłem, czyli na bazie tych selektorów, to pamiętajcie, że jeszcze czas, powiedzmy, który mamy tutaj, znaczy czas, odległość, tak? Bo na przykład tutaj, no widzicie, teraz nie mam strzału, dopiero tu pada strzał, ale ja to też mogę skrócić tą odległość, regulując to sobie na czułości spustu dla pierwszego i drugiego poziomu. I teraz przejdziemy sobie przez tryby programowania. Programowanko, czyli wciskamy przycisk 2 razy.
I najpierw mamy informację, jest to filing mode, to jest informacja, w jakim jesteśmy trybie. I wciskając spust możemy sobie przeskakiwać pomiędzy tymi trybami. Tak jak tutaj mamy w tabeli na górze. Zobaczcie. Możemy mieć mode semi i mamy wtedy na pierwszym stage'u tylko semi. Potem mamy binarny, też tylko na pierwszym stage'u. Potem mamy semi-auto, czyli semi i auto, czyli to co mamy teraz standardowo. Potem mamy semi-burst i auto. I to wciskając spust przechodzimy sobie pomiędzy tymi trybami. Mamy tu też opisane jaki dźwięk i jaka konfiguracja diode informuje nas o jakim trybie. To nas mało interesuje, więc przechodzimy do burst count, czyli do ilości ile strzałów ma oddać replika w momencie kiedy ustawimy jakiś tryb bursta. W tej chwili jest ustawiony na 3. Ja tego nie przestawiam, bo replika raczej nie będzie używała bursta. Potem mamy AB level. Tu jest taka trudność, że niestety trudniej to ustawić ze względu na to, że jak mamy to wszystko złożone, to niestety nie widzimy za bardzo co się dzieje. Jesteśmy to jedyne w stanie ustawić, sprawdzić czy mamy na przykład zluzowaną sprężynę, patrząc przez dyszę i sprawdzając jak głęboko tłok jest za dyszą. Więc jesteśmy też w stanie jakoś to ustawić, ale jest to bardziej problematyczne. Ja to sobie zaraz będę kalibrował, będę to sprawdzał, ale tego już chyba nie będę pokazywał. Dalej mamy, po kolejnym naciśnięciu przycisku mamy, gdzie jest ten przycisk? Mamy żółtą diodę, czyli mamy precocking. Precocking jest wyłączony, nie mamy sygnału dźwiękowego. Potem mamy czułość spustu na pierwszej fazie spustu, na pierwszym stage'u. I tak jak mówiłem, możemy to sobie skrócić. Potem mamy czułość spustu na drugiej fazie spustu. Następnie biała dioda, mamy redukcję szybkostrzelności. Następnie mamy włączenie bądź wyłączenie LiPo alarmu. On jest standardowo włączony. Następnie mamy DSG mode, czyli niebieska i zielona dioda na zmianę. Możemy to oczywiście włączyć. Następnie mamy już kalibrację spustu i master reset, z tym, że master reset, jeżeli nic teraz nie naciśniemy, to on się sam zrobi. O. I tyle, przeszliśmy przez całe programowanie, nic tu więcej nie ma. Płytka jest w zestawie, nie gubi się, w razie jakbyśmy zgubili, to jeszcze mamy naklejki takie i moja uwaga osobista. Ja prawdopodobnie wygładziłbym sobie tą powierzchnię tutaj, zeszlifował te prowadnice i przykleił sobie tutaj tą ściągawkę do programowania, że jak zawsze zdejmę płytkę, to żebym miał to pod ręką. To jest taka moja uwaga. Może ktoś skorzysta, nie musi, to już jest naprawdę kwestia wasza. No ewentualnie tutaj jest też kawałek miejsca, ale troszkę mało, żeby tutaj coś nakleić, no to już jest kwestia dość umowy. Dobra. I w ten sposób mamy to wszystko poskładane, więc ja to wszystko składam, zrobię jakiś test, czy na chrono jest ok, bo ja tutaj jeszcze zmieniałem sprężynę, zmieniałem układ zębatek i tak dalej, i tak dalej. Chcę sprawdzić ile nam to generuje, bo replika raczej ma być pod CQB. Aczkolwiek zaraz też jeszcze będzie się kontaktował, zmienimy też gumkę na zespole lufy i zobaczymy co z tego wyniknie. No i mamy robotę skończoną. P90 od Tokio dostało nowy MOSFET i trochę innych bajerów, bo co nieco żeśmy tutaj pozmieniali. Ja ustawiłem Active Breaka, ustawiłem wszystkie inne funkcje, tak jak ja to uważałem, że będzie ok. Replika działa zadziwiająco dobrze, bo powiem szczerze, ja się nie spodziewałem, że będziemy mieli taki dobry wynik po wstawieniu MOSFET-u. Ja zostawiłem oryginalny silnik, zębatki poszły 18.1 z short stroke'iem i mamy 24 RPS. Na stokowym silniku, ja nie wiem co to jest za silnik tutaj, nie jest to żadna neodyma nic, a naprawdę kręci bardzo zacnie, więc ja tutaj jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Poszły nowe łożyska, poszły te nowe zębatki, poszedł tłok, cylinder, praktycznie większość części wewnętrznych zostało tutaj wymienionych po to, żeby ta replika po prostu chodziła pewnie, skutecznie jako C-kubówka. No i co najważniejsze, poszedł tutaj peron. I ten nowy peron, powiem wam szczerze, naprawdę robi robotę, tak samo jak w Augu. Zmienia to pracę tego spustu, naprawdę. Można ustawić ten spust super delikatnie. Co ja się nim tylko troszeczkę pobawiłem, jak bardzo delikatnie jesteśmy w stanie go ustawić, ale może wam to zaraz pokażę. Mam teraz maksymalną czułość spustu. W porównaniu z tym, co to jest normalnie, to jest... Panie! Jak przełożymy na auto, to zobaczcie, to pomiędzy auto a semi jest dość duża przerwa, bo ze względu na to ustawienie tutaj selektora, ale jest...
chodzi rewelacyjnie. Na pojedynczym tylko pojedynczy, a na auto od razu mamy auto, więc czułość spustu jest po prostu rewelacyjna. I tak samo jak w augu można sobie ustawić, co fajne i naprawdę ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, jak to działa. Nie spodziewałem się, że będzie to aż tak fajne. To jeżeli chodzi o działanie, to chodzi to super. Ja jestem dziko zadowolony, zresztą tak jak zazwyczaj przy układach Peruna. Tych naprawdę rzadko zdarza mi się, że miał jakieś zastrzeżenia, aczkolwiek po raz kolejny mam tutaj do czego się przyczepić. Niestety jest to troszkę przyczepienie się do instrukcji i do tego, jak jest ona napisana. Instrukcja ma czasami napisane rzeczy, które nie są pokazane. Na przykład właśnie z tym montażem pod płytkę od spustu i tak dalej. Ta instrukcja wymaga od nas, żebyśmy się troszeczkę na replikach znali i mieli takiego drygu co, gdzie i dlaczego. I jeżeli ktoś nie ma tego drygu, to też będzie miał z tą instrukcją problem. Raz, jest po angielsku. Okej, może ktoś dobrze umie angielski, ale słownictwo nie jest tam bardzo proste, bo jest techniczne i typowo dla ASG, takie powiedzmy dedykowane. Do tego niestety tak jakby nie wszystko jest tam pokazane. Tak? Ja mam nadzieję, że ten dzisiejszy mój film pomoże, ułatwi tą instalację. Jeżeli ktoś by miał z tym problem, jeżeli ktoś by nie wiedział gdzie, co zrobić, jak zrobić, to ten film mam nadzieję, że będzie dobrze instruktażowo podchodził. Ale naprawdę no te instrukcje wymagałyby trochę pracy, bo okej, jak ktoś zna się na replikach, siedzi w temacie, to on to ogarnie, bez bólu, nie? Ale jak ktoś jest zielony i ma po prostu P90, chciałby sobie to wstawić i nie ma takiego technicznego drygu, takich wrodzonych powiedzmy umiejętności, że radzi sobie z takimi sprawami technicznymi, to może lepiej, żeby nie grzebał. Po prostu, bo można spierniczyć i byłoby szkoda. Więc to jest taka moja uwaga. Reasumując, układ jak najbardziej polecam, bo sprawuje się bardzo fajnie, repliczka chodzi z nim super, dużo lepiej niż się spodziewałem. Będzie Sławek zadowolony. Ja jutro idę jeszcze przetestować, jak to fizycznie strzela w terenie, aczkolwiek nie sądzę, by był jakikolwiek problem. Jedyne co to ustawienie hopka będę musiał porobić, ale naprawdę sądzę, że będzie super, że Sławek będzie zadowolony. I tak naprawdę tyle. Mechanicznie jest miodzio. Teraz jeszcze tylko hopek. No i zobaczymy, może lufkę zmienimy, ale to już decyzję zostawiam Sławkowi. Tym akcentem kończymy. Oczywiście, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, sugestie, chciałby coś powiedzieć, uzupełnić, może też ma P90 coś takiego, to jak najbardziej piszcie. Ja staram się zawsze odpowiadać, uzupełniać. A na tą chwilę ja bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie, dziękuję patronom za wsparcie, dziękuję Sławku za udostępnienie repliki na recenzję i do tuningu. I cóż, do zobaczenia ponownie.